Moja praca to takie trochę dwa światy, bo zajmuję się pracą w biurze, jestem reviewerem, ale również jestem audytorem i jeżdżę na audyty branży spożywczej. Oddziałem mojej jednostki certyfikującej TIF Rheinland jest biuro w Olsztynie, w którym mam przyjemność pracować. Myślę, że biuro powstało dlatego, że tutaj w Olsztynie jest taka kolebka technologów żywności i też sporo zakładów produkcyjnych. Akademia Rolniczo-Techniczna, teraz uniwersytet, gdzie jest ta technologia żywności, która jest takim bardzo ważnym elementem do zdobywania wykształcenia i doświadczenia jako audytor. Reviewer to osoba, która przegląda dokumentację audytową, przegląda raporty i na podstawie przejrzanych raportów i dokumentacji podejmuje decyzję o certyfikacji. Jako audytor odwiedzam różne firmy, są to firmy zagraniczne, na przykład w Bułgarii, w Rumunii, w Hiszpanii, ale również zakłady lokalne, na przykład zakład w Kętrzynie. Jak się przyjeżdża do firmy, to najpierw jest taka krótka ocena dokumentacji, żeby zaznajomić się z dokumentacją klienta. I w zasadzie tak 50% audytu spędzamy na produkcji, gdzie audytowane i kontrolowane są poszczególne elementy. Pierwszy element to bardzo ważna jest taka higiena i ten reżim higieniczny, dlatego my jako audytorzy też musimy spełniać procedury i instrukcje, jakie posiada firma. Ubieramy odpowiednie stroje, czepki. Firma bardzo często ma odzież przypisaną do poszczególnych klas ryzyka w zakładzie produkcyjnym. Często to oznacza różnymi kolorami, żeby zidentyfikować te obszary. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na przykład alergeny. Muszą być one odseparowane od innych składników, żeby nie były razem, dlatego że alergen to składnik, na który osoba może mieć uczulenie. Musi być odpowiednio zidentyfikowana i odpowiednio rozdzielona, żeby nie było krzyżowych zanieczyszczeń. To jest wymagane w standardach branży spożywczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie alergeny macie Państwo tutaj w tym obszarze? Żółtko, gorczycę i mleko. Dobrze. A co robicie, aby uniknąć zanieczyszczeń krzyżowych? Posiadamy oddzielny pojemnik na łopatki. Każdą łopatkę mamy opisaną i służy do innego produktu, do rozważania. Czyli tu na przykład ta czerwona, tak? To Tak, będzie służy nam do łyżka żółtka, A ta żółta to... do jogurtu i do mleka. Dobrze. I tutaj są oznaczone. Dobrze, to dziękuję. Dziękuję również. Korzenie fabryki majonezy Kętrzyn sięgają czasów przedwojennych. Najbardziej znane produkty to poza majonezami i musztardami także ciasta w proszku, w tym słynny piernik kętrzyński. Od 2018 roku wszystkie produkty łączy jedna marka – Kętrzyński 1945. Kolejnym ważnym etapem jest nadzorowanie ciał obcych w zakładzie. Firmy stosują urządzenie, które nazywa się detektor metalu. Jest to urządzenie, które ma wychwycić ewentualne zanieczyszczenia ciałami obcymi. Robi się testy podczas audytu. Do wyrobu gotowego już, czyli do tego na przykład naszego słoika z wyrobem gotowym, wkłada się próbniki i przepuszcza się przez detektor. Jeżeli urządzenie dobrze zadziała, a ma dobrze zadziałać, to wtedy te słoiki z tym wyrobem zanieczyszczonym zostają odrzucone. Kolejnym elementem audytu jest sprawdzenie identyfikowalności. Na czym to polega? Często audytor albo przyjeżdża z próbką wybranego wyrobu gotowego do zakładu, albo może sobie taki wyrób gotowy wybrać już z magazynu wyrobów gotowych. Jeżeli taki wyrób z magazynu sobie pobieramy, zakład ma 4 godziny po to, żeby zidentyfikować wszystkie elementy, wszystkie składniki, a również drogę rozejścia tego produktu do klientów. W laboratorium zakładowym przeprowadzane są badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Podczas audytu audytor kontroluje wyniki, rezultaty tych badań. W przypadku piernika jest to na przykład sucha masa i zawartość substancji lotnych. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że też jest przeprowadzona organoleptyka i w przypadku takiego piernika codziennie, kiedy jest produkcja, piernik jest wypiekany, jest przekrajany na pół przez laborantkę, sprawdzana jest jego konsystencja, a również walory smakowe.
Zakładom produkcyjnym i audytorom zależy na tym samym, na tym, żeby ten produkt finalny był bezpieczny. Na co dzień pracuję z bardzo fajną grupą ludzi. Bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne dla każdej z nas, co myślę, że się przekłada na to, że spotykamy się popołudniami, przyjaźnimy się i spędzamy wspólnie czas. Mieszkając w Olsztynie często wybieram produkty regionalne z zakładów produkcyjnych, które miałam przyjemność odwiedzać i audytować. Wiem wtedy, że te produkty są bezpieczne i mogę się dzielić nimi ze swoimi znajomymi i moją rodziną.